Nie ma znaku Pana zakazu. zdaniem ten samochód jest zaparkowany w tej chwili prawidłowo, tak? Mam je tam. Okej. A dla pana nie? Nie. Cześć! Za chwilę zobaczycie film, który powstał kilka dni wcześniej niż opublikowane do tej pory wydarzenia z chodnika przy Wolskiej 140A. Ten materiał będzie zawierał odpowiedzi na pytania: gdzie jest Straż Miejska, dlaczego straż nie wystawia mandatów i dlaczego nie zakłada blokad. Jeżeli miałbym odpowiedzieć najkrócej jak to możliwe, Straż Miejska nie wie, że może w tym miejscu podjąć interwencję. I o tym jest ten film. Dzień dobry. Chciałbym zgłosić parkowanie z dala od krawędzi jezdni pojazdu tu znajdującego się z tej strony. Słucham? Jak stoi przy krawędzi jezdni? No ale to na chodniku przecież nie może tak stać. No nie może. Drogi dla pieszych są zamiast chodników, tak? Ale chodnik wchodzi w skład. Pasa drogowego, tak, ale tu nie ma znaków zakazu. A jak droga dla pieszych ma to ponad 5 metrów, tylko musi zostać 1,5 metra przejścia. Ma 1,5 metra przejścia ma. I którędy tu wjechał? No właśnie. A No. pan jest świadkiem? Nie, ale Ale jak pan jest świadkiem, to ja wezmę, to spiszemy pana świadkiem. Ale to co, teleportował się? My nie wiemy, czy jak on tu wie. Nie, to rozmawiamy, tak? No, Tak, mów. proszę pana. Tak. Nie wolno parkować z dala od krawędzi jezdni, która jest tam. Powinien zaparkować na ulicy albo na tej ziemi. A na ulicy? Co tutaj mamy? Skrzyżowanie. No właśnie. Nie Jak wolno- on ma tam To można zaparkować? na skrzyżowaniu? No to panowie sobie odpowiadają sami na pytanie, jak Nie, to można pan- tu to pan parkować. Tak, dla mnie. Ja nie mam. Proszę pani, nie wiem czy pani wie, ale z pani pieniędzy ten chodnik później będzie naprawiany, rozjeżdżony przez samochody. Zdaje sobie pani z tego sprawę? To na razie budują, potem nie będą. Ale co budują? Już jest ułożone. Pan tu wjechał, nie wiem. Jak pan widział, to nie ma sprawy. Spiszemy pana jako świadka, zrobimy zdjęcie i będzie pan świadkiem. Okej, czyli tak jest okej. Dla mnie w tej chwili, to ja kurczę, to nie wiedziałem, kto zaparkował. Nie ma znaku Pana zakazu. zdaniem ten samochód jest zaparkowany w tej chwili prawidłowo, tak? Mam je tam. Okej. A dla pana nie? Nie. No widzi pan. No dobrze. To na skrzyżowaniu by stał przy prawej krawędzi tam, z tamtej strony. Tu jest oddzielone, będzie terenem zielonym, tak? Bo na razie No. jest wszystko w pracy jeszcze. Nie, to nie powinien tu wjechać, ale ja tego nie widziałem, kto wie. Przyjdzie kierowca, to go ukaże, tak? Przykładowo. Za co? To ja go nie ukażę, tylko spiszę protokół, to przekazanie to na policję, tak? Że co zrobił? Że jechał po chodniku. Jak pan zobaczy, że jedzie, to pan go zgłosi do policji? Tak. No bo tak, innego wyjścia nie mamy. Bo No my nie rozumiem. mamy. My nie możemy go ukarać, bo my nie mamy tego swoich Zakazu uprawnień. nie ma z tamtej strony, tak? Tu stoi, to nie na skrzyżowaniu, bo to musiałoby stanąć przykładowo chociaż jednym kołem. Czyli jak nie ma policji, to mogę sobie tutaj wjeżdżać. Nie, nie może pan wjeżdżać, No tak? wjeżdżać pan nie może, bo jak ktoś można zobaczy wjeżdżać. nagle. Nie, przepraszam, nie wjeżdżać, bo panowie nie będą widzieli, ale stać mogę tutaj. Chyba, że ktoś pana nagra, tak? Przyjmijmy, tak? Jeżeli ktoś pana nagra, że pan wjeżdża i później pana nagra, jak pan No. wyjeżdża, powiedzmy, hipotetycznie, tak? No. Zakładamy. No Jeżeli to ktoś wtedy pan- to ta wtedy osoba to jest będzie na- świadkiem, że pan Wtedy jeździ on po wysiada chodniku. na policję i A jest policja zabro- będzie pana, już pana A jest ścigała, zabroniona jazda po chodniku. tak? Oczywiście. Wtedy mandat, jak pana nagrają 2 razy, jak pan wjeżdża i wyjeżdża, to już jest, pierwszy jest 1500 zł, 1,5 metra zostało, tak? a drugi to jest recydywa, to jest 3000 zł. Łącznie to będzie 4,5 tysiąca złotych. Proszę pana, to, że jest 1,5 metra, nie zmienia faktu, No. że parkowanie na drodze dla pieszych, tak jak pan mnie poprawił bardzo dobrze, jest dopuszczalne w momencie, gdy będzie znajdował się bezpośrednio przy krawędzi jezdni ten pojazd. Na drodze dla pieszych przy krawędzi jezdni. Ale on się Ten znajduje- pojazd nie znajduje się przy krawędzi jezdni. Ten pojazd znajduje się przy krawędzi drogi dla pieszych. Krawędź jezdni jest tam, gdzie jest skrzyżowanie. No proszę pana, no to są
Tak twierdzi kodeks prawo o ruchu drogowym, artykuł 47. No. Zatrzymanie i postój na drodze dla pieszych. Nie pamiętam już, który punkt. Mówię, ja to nie widziałem, jak on wjechał, tak? Ale on stoi niezgodnie z tym artykułem, proszę pana. On na skrzyżowaniu to nie stoi. Ale na jakim skrzyżowaniu? On nie stoi na skrzyżowaniu. On stoi na drodze dla pieszych, ale nie przy krawędzi jezdni. Tylko? Więc nie może tu stać. Tylko? No nie wiem, może sobie stać w losowym miejscu, ale ponieważ nie stoi przy krawędzi jezdni, to nie może tu stać, proszę pana. Ale stoi na drodze, tak? No, A na drodze nie można stać po prawej stronie? nie wolno stać w momencie wszystkimi 4 kołami, gdy się nie stoi przy krawędzi jezdni, proszę pana. Ale on powie, że on stoi przy krawędzi, Czego? tak? Chodnika, po prawej stronie. No ale no to jakby przepis zupełnie o tym nie mówi. On nie ma stać przy krawędzi chodnika, tylko na drodze dla pieszych przy krawędzi jezdni, proszę pana. Mogę panu to przeczytać. Co o tym, no? Co pan przeczyta? Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na drodze dla pieszych kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 tony pod warunkiem, że No. na danym odcinku nie obowiązuje zakaz zatrzymywania To nie obowiązuje. lub postoju, nie obowiązuje. Szerokość chodnika jest nie mniejsza niż 1 metr i nie utrudnia ruchu pieszych, Tak. nie utrudnia. Nie mów. Pojazd umieszczony przednią osią nie tamuje ruchu, nie dotyczy, bo stoi wszystkimi 4 kołami. Ale- Natomiast punkt drugi mówi, że dopuszcza się przy zachowaniu, bo tamten punkt mówi o zatrzymaniu lub postoju kołami jednego boku Tak. lub przedniej osi. Natomiast dopuszcza się przy zachowaniu warunków określonych w tych poprzednich punktach zatrzymanie, postój na drodze dla pieszych przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru i tak dalej. A w skład jezdni co wchodzi? W skład jezdni wchodzi jezdnia, proszę pana. Poboczu, tak? W skład drogi wchodzi. W skład drogi No to stoi to na drodze. stoi na drodze, natomiast Tak zatrzymanie lub postój na drodze dla pieszych ma być przy krawędzi jezdni. Nie na drodze publicznej, nie w obrębie pasa drogowego, tylko na drodze dla pieszych przy krawędzi jezdni. Są wymienione te składowe drogi publicznej, proszę pana. Więc ten samochód nie może tutaj Co stać. wchodzi w skład pasa drogowego? Jezdnia, droga dla pieszych, chodnik, wszystko, pobocze tak? i tak dalej. No i stoi przy prawej krawędzi? Czego? No właśnie. Ale ma drogi. stać przy krawędzi jezdni, proszę Drogi. pani. Nie- Proszę pana. Jezdnia znajduje się w tamtym miejscu. Tak pan twierdzi, a twierdzę inaczej. Przepisy tak twierdzą, proszę pana. Dobrze, no. Ja wiem. Musi pan się doedukować w takim Tak? razie troszkę. Czyli panowie też nie podejmując interwencji pozwalają na rozjeżdżanie chodników w taki sposób. Tak pan twierdzi, a my nie twierdzimy, bo nie widzieliśmy sprawcy wykroczenia. Tak kolega powiedział. Przecież samochód stoi. Nie muszą panowie widzieć sprawcy wykroczenia, żeby wystawić wezwanie dla właściciela pojazdu za to, że zaparkował niezgodnie z 47 artykułem prawa o ruchu drogowym. 1,5 metra zostawiam. Nie Stoi zaparkował przy krawędzi jezdni. I jest zaparkowanie przy prawej krawędzi jest. No ale to No, proszę pana, no. rozumiem, to jest pana interpretacja. Dziękuję bardzo. A tu pana samochód? Tak. Poproszę. W kościele byłem. Poprosimy dokumenty o szefu w takim układzie. A za co? Przecież można. Przecież Nie, pan poproszę. mówił, że można. Poproszę prawo jazdy. Poprosimy w końcu można czy nie można? No pan mówił, że można podobno. Nie można. Że nie można? Czemu nie można? Proszę pana, Czemu nie można? Poproszę prawo jazdy. poprosimy dokument. Proszę pana. No dobrze, ale gdzie tu jest znak zakaz? Nie ma zakazu. Nie ma zakazu. Po prostu z dala. Nie ma. Czyli jest dala od krawędzi jezdni, co? Jest dalej. Czyli jest okej. Nie, Ma pan jest rację. Przeczytałem dokładnie. Ten Tak? artykuł. Tak. To dobrze. No. Nie, bo mam Ale stary zapraszamy kodeks. pana, z dokumentami. Wszedłem sobie w nowy Postój kodeks. dala od Powinien krawędzi stać jezdni. przy Powinien pan tym. zaparkować przy Ale, krawędzi ale jezdni. pan mówi co innego. Nie. Ja tak samo mówię. Pan mówi bardzo dobrze, proszę pana. Poza tym jeździ pan wzdłuż po chodniku Jeszcze jest zabroniona jazda i za to po będzie chodniku. 1,5 tysiąca złotych. Tak. Wie pan, A zna pan panie- takie A panie przepisy? świadki. Poprosiłem prawo jazdy. W kościele byłem, panowie. Rozjeżdża pan chodnik, który dopiero został wyremontowany. Rozumiem, stały tej samochody, kilka samochodów stało. Załatwimy to to najmniejszą mandatem, ale musi być mandat. Prawo jazdy.
To by ktoś wspomniał, bo ja miałem stary z 97 roku kodeks. No, proszę pana. No, muszę zmienić. Wszystko jest w internecie, od strzała. Ma pan rację, no to co będę ukrywał. Bardzo dobrze. Przeczytałem, Bardzo, przeczytałem. dlatego nie odjeżdżałem, bardzo tylko dobrze, to, że nie co idą doszedłem. panowie w zaparte do samego końca. Jak coś robię źle, to mówię. Przepraszam. Bardzo dobrze. Doceniam. Szanowny pan. My też czasami popełniamy Oczywiście, bardzo dobrze. błędy, tak jak wie pan. To jeszcze starszy, no. Jak się przyjąłem, to do pracy. Bo pan ma taką książeczkę. Ojej. I tam jest ten? Nie ma tam, mogę zobaczyć? Tam nie ma to drogi dla pieszych ten. Tylko jeszcze jest chodnik, tak? Musiałem kogoś poczytać. No i co teraz z tą jazdą po chodniku? Teraz to dzisiaj to już nic. Jak pan zobaczy, że jedzie, to pan go zgłosi do policji? Tak. Ale to na przyszłość. Na przyszłość to już rozumiem. będziemy... Wie pan. Jeszcze tym musimy zrobić za wjazd, wyjazd. Tak. A co tu jest źle? No wjazd, wyjazd to na posesję, albo tak. Postój w miejscu utrudniającym wjazd wyjazd. No nie. No jakoś chyba ten, nie pamiętam dokładnie jak ten artykuł brzmi. A gdzie tu utrudniają, proszę pana? Tyle miejsca jest. Stoją we wjeździe. We wjeździe. A na wjeździe też nie wolno. Nie wolno? Chyba jak się utrudnia, to nie wolno. Tak po Nie. prostu nie wolno? Tak. Nie wiedział pan? A jak sobie stanę w poprzek na podjeździe do swojej posesji? No, też. Nie mogę? Znaczy blokowanie wjazdu, wyjazdu, brama, garaż, parking, wnęka. No to postoju. blokowanie, a to blokuje? Nie, to nie jest blokowanie, bo blokowanie to tamowanie to jest artykuł 90, Tamowanie lub nie. tamowanie to jest wyżej. A blokowanie wjazdu, wyjazdu, to jest blokowanie? Przecież można wyjechać. Małowanie, ale stoi we wjeździe, wyjeździe. No dobra, ja to bym się tu kłócił. Do tych nic nie mam, bo co oni mi? Jak pan już nagrywa, No dobra, dobra, dobra. skoro rozmawiamy, pan jest to reporterem, Jak, jesteśmy tak. teraz już Oczywiście, aktorami, to oczywiście. niech będzie wszystko. Oczywiście. Nie no, ale Dobrze. pan widzi, tak, całego świata też nie zbawimy, to tak jak pan mówi, to dzisiaj im odpuścimy, ale to też nie powinni tu stać. Gdyby w tym miejscu nie było wtedy straży miejskiej, kierowca Toyoty byłby w zasadzie bezkarny. Jego samochód mógłby stać tutaj w nieskończoność, dokładnie na tej samej zasadzie, jak swego czasu na Placu Pięciu Rogów w Warszawie stała słynna Skoda Felicia, przy pomocy której autorzy inicjatywy Miejska Agenda Parkingowa ogłosili postulaty dotyczące koniecznych do przeprowadzenia zmian systemowych tak, aby można było ukrócić nielegalne parkowanie i dać służbom oraz samorządom odpowiednie narzędzia do egzekwowania prawa. I o tym będzie teraz krótki fragment filmu. Pojawiła się znienacka na najnowszym i najpiękniejszym placu Warszawy. Skoda Felicia, rocznik 97. Udało nam się zaparkować nie na środku, bo nie chcemy przeszkadzać pieszym, ale w miejscu wystarczająco prominentnym, żeby po 2 tygodniach stania kóło, bo jak postoi 2 dni, to myślę, że będzie za mało. Straż Miejska zachowała się bardzo profesjonalnie, zrobili wszystko, co mogli zrobić w tej sytuacji. Dostałem mandat, ten mandat pozwala mi tu już stać nieskończenie długo. Jest wspaniałe. On tu dostanie 100 zł i on tu może stać teraz przez ile? To jest ciągłość wykroczenia, tak? Tak, jeżeli by teraz byśmy było tak, że no on by nie przyszedł przez jakiś czas, nawet jakbyśmy... No to No już to- jest zapłacone. Znaczy nie, jeżeli teraz musi odjechać, tak? Jeżeli on A jeżeli będzie nie odjedzie, powie nie odjeżdżam, a pan nie widzi przesłanek do odholowania, no bo nie utrudnia ruchu, No nie, tak? nie, no to tak jak pan... I ile no, tak będzie jak- stał? No miesiąc. Ile będzie chciał, prawda? No tak, możemy założyć blokadę, No. powiedzmy, tak? No a jak chce tu stać, to niech chce stoi z blokadą, nie? Ale będzie stał tylko miesiąc. Blokada jest na 30 dni zakładam. No i potem będzie stał bez blokady. Niestety.